Witam serdecznie na moim kanale i dziękuję za to, że zdecydowałeś się obejrzeć właśnie to nagranie. Jeśli jest to Twoje pierwsze nagranie ze mną, witaj! Mam na imię Izabela i jestem aktywistką. Celem moich działań jest między innymi uświadomić Cię o Twoim prawdziwym potencjale, abyś mógł nauczyć się jak najlepiej wykorzystywać swoje talenty i umiejętności. Celem również jest wybudzenie Cię z iluzji życia, którą żyjesz, abyś mógł wreszcie podejmować życiowe decyzje w pełni świadomie zarówno teraz, jak i w przyszłości. Jako aktywistka poprzez swoje działania pragnę przywrócić porządek temu światu, aby przyszłe pokolenia mogły doświadczyć jedynie miłości, pokoju i ponad wszystko sprawiedliwości. A tym samym cieszyć się wolnością i kreować własną rzeczywistość zgodnie ze swoimi upodobaniami. Silnie również wierzę, że poprzez zjednoczenie razem możemy zbudować nowy i lepszy świat tu na Ziemi. Wszystkie informacje, którymi się z Tobą dzielę, są wyrazem mojej własnej opinii i poglądów wynikających z moich wieloletnich badań i obserwacji. Dlatego wiedza, którą posiadam, nie pochodzi z książek, lecz raz jeszcze z moich osobistych doświadczeń. Oznacza to, że w swojej pracy nie używam żadnych innych materiałów, aby chociażby udowodnić Ci swoją prawdę. Wszelkie informacje zawarte w moich materiałach nie mają na celu nikogo obrazić, a tym bardziej zmieniać czyichś poglądów. Wręcz przeciwnie. Moim celem jest zachęcić Cię do refleksji nad własnym systemem przekonań i tym samym zmotywować do zbudowania własnej, silnej opinii wokół omawianego przeze mnie tematu. Dziś opowiem Ci kolejną poruszającą historię z życia wziętą. A w tym celu zabiorę Cię w podróż do przeszłości, gdzie ujawnię Ci swoje choćby największe sekrety. Podzielę się z Tobą osobistymi doświadczeniami, tymi nawet najbardziej dotkliwymi, które przez lata budowały mój charakter i tworzyły postać, którą dziś jestem. Poprzez moje opowieści będziesz miał szansę przekonać się, jak na przełomie lat przekształcałam się i zmieniałam zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie, co mam nadzieję będzie dobrym przykładem również dla Ciebie, żebyś i Ty mógł przeprowadzić taką transformację. Drogi widzu, chcę, abyś usłyszał moją historię, bo wiem, że w ten sposób pomogę Ci zrozumieć siebie. A to oznacza, że zajrzysz do najgłębiej ukrytych tajemnic ludzkiego umysłu, swojego umysłu. Dowiesz się, jak działa mechanizm programowania, a dzięki temu zrozumiesz, gdzie kreują się Twoje poglądy i wierzenia. Ale nie tylko. Bo w całym procesie odkryjesz również własne talenty i umiejętności, o których być może jeszcze nawet nie wiesz. A to wszystko zapewne sprawi, że w końcu doznasz oświecenia, które już na zawsze odmieni również i Twoją rzeczywistość. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji obejrzeć wcześniejszych epizodów, zrób to już teraz, a będziesz na bieżąco z wszelkimi informacjami. Podkreślam, że istotnym jest, abyś obejrzał wszystkie epizody, ponieważ każda historia jest tak naprawdę kontynuacją ostatniej, a dzięki temu znacznie łatwiej będzie Ci zrozumieć przesłanie moich wiadomości oraz cel mojej pracy. Jest to kontynuacja trzeciej części, trzeciego epizodu. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o najbardziej toksycznych relacjach, które nawiązałam w swoim życiu. Relacjach, które w dużej mierze przyczyniły się do powielania przeze mnie złych nawyków. Nawyków, których konsekwencją było zniewolenie przez nauk. A jednak, mimo swoich negatywnych stron, jakie mogą przynieść tego typu relacje, nauczę Cię, jak wyciągać wnioski i uczyć się najtrudniejszych lekcji z najcięższych życiowych doświadczeń. Zatem zapraszam Cię serdecznie
do wysłuchania. Czy kiedykolwiek zastanawiało Cię, co ma największy wpływ na to, kim się stajesz? Załóżmy, że jesteś po części świadom większości odmiennych czynników przyczyniających się do Twojego ukształtowania. Natomiast moje pytanie do Ciebie brzmi, czy jesteś świadom tego, że to Twoje otoczenie, które zresztą sam wybierasz, ma największy wpływ na to, kim dziś jesteś? Otóż z własnego doświadczenia i obserwacji wiem, że wpływ środowiska bywa znacznie silniejszy od wpływów, jakie wywiera na nas rodzina. Oczywiście mówiąc rodzina, nie mam na myśli jedynie biologicznych rodziców, a raczej pierwotnych opiekunów. Przecież przypadki są różne. Zatem przyjmijmy, że opiekunowie faktycznie mają największy wpływ na nasze ukształtowanie. Jako że jako pierwsi przekazują nam świadomie lub nieświadomie pewne wzorce, które my naśladujemy. Natomiast to, kim się stajemy, w dużej mierze zależy od naszych późniejszych wyborów. Wyborów, które są wynikiem zaprogramowanych przez nas informacji. A że odmiennych przypadków jest wiele, możemy uznać, że część z nas w życiu pokieruje się pierwotnie przyjętymi wzorcami. Natomiast pozostali będą wzorowali się wzorcami napływającymi ze świata zewnętrznego. Taka już ludzka natura. Jeden boi się zmian, więc silnie trzyma się własnej strefy komfortu, innym zaś pokieruje ciekawość, a zatem będzie próbował tego, co nieznane. Ale czy to oznacza, że jeden jest gorszy od drugiego? Absolutnie nie. Co nie zmienia faktu, że ten, który wyjdzie poza strefę komfortu, zapewne doświadczy, a tym samym nauczy się znacznie więcej na temat życia, ale ponad wszystko siebie. Zatem kolejne pytanie brzmi, co to znaczy uczyć się życia i jak skutecznie zrozumieć siebie? Jestem przekonana, że nie istnieje lepszy sposób, aby dowiedzieć się, czym jest życie, jak właśnie poprzez bogate doświadczenia. A że doświadczenia zazwyczaj wiążą się z innymi ludźmi, to właśnie poprzez interakcje i budowanie relacji dowiemy się tych największych szczegółów dotyczących nas samych. Wyobraź sobie, stoisz na zatłoczonym przejściu dla pieszych. Czy prawdą jest, że spośród wszystkich stojących naprzeciw osób, ty, błądząc wzrokiem, w końcu skupisz uwagę na tej jednej, ale według ciebie najbardziej wyróżniającej się osobie? Albo wchodzisz do pomieszczenia, nie znasz nikogo. Od czego myślisz zależy to, z kim w pierwszej kolejności nawiążesz kontakt? Wygląd zewnętrzny? Atrakcyjność? Postawa danej osoby? Ich zachowanie? Z pewnością to właśnie na to zwrócisz w pierwszej kolejności uwagę. Ale jest jeszcze coś, czego być może jeszcze nie wiesz. A dokładniej mowa tu o naszej indywidualnej energii i wysokości jej częstotliwości, z jaką wibruje. Czy zatem zaskoczę Cię, że jeśli powiem, że w rzeczywistości to nie czynniki zewnętrzne, czy wygląd zewnętrzny, decydują o naszych wyborach, jeśli chodzi o nawiązywanie znajomości, lecz nasza własna energia. Energia, która przyciąga energię ludzi o podobnej lub tej samej częstotliwości. Oczywiście zdarza nam się wchodzić w interakcje z ludźmi, których energia kompletnie nie odpowiada naszej. A dzieje się tak, na przykład kiedy nie mamy wyboru, czyli szkoła, praca, transport publiczny, urzędy czy inne tego typu placówki. Więc teraz w przypadku nieświadomej osoby, mając porównanie, taka osoba w życiu
kieruje się uczuciami, które również mają swoją energię, niską albo wysoką. Natomiast świadoma osoba kieruje się intuicją, która po prostu wie, co nam służy, a co nie. Ale o tym dowiesz się w przyszłości. Natomiast na chwilę obecną skupmy się na nieświadomych działaniach. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. A jeśli tak, to teraz zapewne rozumiesz, że ludzie, którymi się otaczamy, są wynikiem naszej zgodności energetycznej i przyciągania. Inaczej mówiąc, to, na czym obecnie skupiamy nasze myśli i jakie kreujemy uczucia, zależy od tego, z kim przystajemy. A jak dobrze wiemy, z kim przystajesz, takim się stajesz. Więc możemy powiedzieć, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasza zgodność energetyczna sprawi, że automatycznie przyswoimy jakieś czyjeś nawyki, no i zachowania. Albo na odwrót. Natomiast w zależności od tego, jaka jest nasza obecna energia, zachowania mogą być pozytywne lub negatywne. I na tym właśnie skupię się w swojej opowieści. Zauważ proszę, co robimy, kiedy jesteśmy w pełni nieświadomi siebie, a co możemy zrobić, kiedy staniemy się świadomym siebie człowiekiem. Jak już zapewne wiesz z poprzednich epizodów, dość istotnym dla mnie było otoczyć się ludźmi, którzy rezonowaliby z moimi uczuciami. A że dotychczasowe doświadczenia przynosiły mieszankę emocji, to można powiedzieć, że znajomi byli odzwierciedleniem każdej z nich. W zależności od tego, na jakim etapie w swoim rozwoju byłam, przyciągałam do siebie ludzi albo z wielkimi problemami, albo tak zwanych lekkoduchów, którzy sprawiali wrażenie niezbyt przejętych życiem. W każdym bądź razie w obu przypadkach zbudowanych znajomości wiem, że nie byłam sobą. Bo jak już wspomniałam wcześniej, jeszcze jako dziecko, będąc sobą, wielokrotnie spotkałam się z odrzuceniem. Bo przecież nikt nie rozumiał mojego głębokiego rozmyślania, no i pytań, które zadawałam. A ja przez to czułam się inna. A to raczej nie było postrzegane jako zaleta. Więc świadomie pozwoliłam sobie na stanie się kimś, kim nie byłam. I tak też naśladowałam inne dzieciaki. Po prostu próbowałam wtopić się w tłum i zgodnie iść w jednym i tym samym kierunku. Niestety z drugiej strony byłam świadoma tego, że będę musiała w końcu liczyć się z gorzkimi konsekwencjami, jakimi był na przykład narastający wewnętrzny konflikt. A to chociażby dlatego, że odbiegając od własnej natury, kreujemy różne maski. Maski, które z upływem czasu uczymy się przybierać już automatycznie. Oczywiście były momenty, że mogłam być w pełni sobą, chociażby kiedy czułam, że ktoś był w potrzebie. Potrafiłam dosłownie rzucić wszystko, żeby całą swoją uwagę poświęcić właśnie tej osobie. Często kosztem własnego zdrowia. I tak też było w przypadku przyjaźni z pewną dziewczyną, która pojawiła się na mojej drodze w momencie, kiedy obie potrzebowałyśmy towarzystwa. Pewnego dnia na popołudniowej zmianie w restauracji zauważyłam 3 nowe twarze. Jak to się okazało, pochodzili z Polski, więc nawet się ucieszyłam, bo faktycznie to było u nas rzadkością. Była to dziewczyna z 2 chłopakami. I nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu miałam wrażenie, że dopiero się poznali. A że akurat w tamtej chwili nie miałam zbyt wielu klientów, wykorzystałam sytuację i nawiązałam rozmowę. Kompletnie nie oceniając, cała trójka przypominała mi ludzi, z którymi trzymałam się w przeszłości. Więc mniej więcej domyślałam się, czego mogę się spodziewać. A co dokładnie mam na myśli?
miałam wrażenie, że ta dziewczyna ściąga na siebie problemy. Natomiast chłopcy wyglądali na szukających wrażeń i zdecydowanie przynoszących problemy. Dlatego miałam dziwne uczucie, że ta znajomość nie była dla niej zbyt korzystna. Patrząc na jej zachowanie, od razu widziałam, że jest dość łatwowierna. Natomiast intuicja podpowiadała mi, że podobnie jak ja, na pewno szukała towarzystwa. Niestety, nieświadoma niczego, zamiast nowej znajomości, co jedynie mogła narobić sobie problemów. Bo akurat ci towarzysze nie wyglądali, a tym bardziej nie zachowywali się jak ułożeni i kulturalni ludzie. Dlatego mimo tego, że dopiero się poznaliśmy i faktycznie mogłam być w błędzie, poczułam, że muszę jej pomóc. A że musiałam już wracać do pracy, wzięłam od niej numer telefonu i powiedziałam, że się z nią skontaktuję później. I tak też zrobiłam. Okazało się, że mieszkała nawet na tej samej ulicy co ja, dosłownie jakieś 5 minut drogi. Więc spotkałyśmy się następnego popołudnia, kiedy miałam wolne. Z początku wydawała się być bardzo uprzejma i spokojna, ale jednak miałam wrażenie, że coś było z nią nie tak. Mimo uśmiechu na twarzy ona coś ukrywała, więc delikatnie zaczęłam wypytywać o jej znajomość z tymi chłopcami i faktycznie miałam nosa. Okazało się, że jeden z nich zaproponował jej pracę w klubie nocnym jako tancerka. Ale ja znowu miałam przeczucie, że tu raczej nie chodziło jedynie o taniec. Zresztą wkrótce i tak wszystko wyszło na jaw. Powiedzmy, że zainteresowała mnie ta cała sytuacja, więc chciałam poznać ich bliżej, żeby ewentualnie rozwiać swoje przypuszczenia. Więc spędziłam z nimi troszeczkę więcej czasu i tak z boku obserwując i słuchając, wywnioskowałam, że chłopcy faktycznie ściągali polskie dziewczyny do domu publicznego, gdzieś w innej części Londynu. A moje przypuszczenia potwierdziły się, kiedy któregoś wieczoru wyciągnęłam jednego z nich na wspólną imprezę. Tak, tańce tańcami, ale w międzyczasie, popijając drinki, sprytnie ciągnęłam go za język, chociażby wypytując, czym się zajmuje. No, on z każdym drinkiem mówił coraz więcej i więcej, aż w końcu się zapomniał i powiedział wszystko. I tak też na jednym wspólnym wieczorze się skończyło. Natomiast następnego dnia od razu ostrzegłam koleżankę i poprosiłam, żeby nigdy więcej się z nim nie widywała. Niestety sytuacja okazała się być już bardziej skomplikowana, bo jak też się okazało, koleżanka od jakiegoś czasu dawała się przekupić prezentami. Bo nie oszukujmy się, była materialistką, więc ten drugi chłopak, powiedzmy ten cwańszy i bardziej bezczelny, kręcił się u niej dosłownie codziennie. Kupował jej ubrania, buty, co tylko chciała, przy czym proponował jej wyjazd z Croydon. A że w tym samym momencie w jej życiu pojawiłam się ja, powiedzmy, że troszeczkę namieszałam w jego planach. Aż w końcu któregoś dnia przyszedł do mojej pracy i tak dosadnie dosyć ostrzegł, żebym nie mieszała się w ich znajomość. Co więcej, zabronił mi również spotykania się z jego kolegą, który zdecydowanie był znacznie łagodniejszym człowiekiem. Bo w porównaniu do tego, ten akurat był typem typowego manipulatora, więc chciał zarządzać ludźmi według własnych potrzeb. A że nie przekonały mnie jego ostrzeżenia, nie posłuchałam i zamiast zaprzestać naszej znajomości, ja zaczęłam spędzać jeszcze więcej czasu z nową koleżanką. Bo niestety ta wciąż
naiwnie wierzyła w jego obietnice, przez co, przypuszczam, nie widziała prawdziwej intencji jego działań. Zaślepiona była. Na całe szczęście niedługo później faktycznie odpuścił i po prostu przestał pokazywać się w Croydon. Ale już nie zagłębiając się bardziej w ich historię, okazało się, że faktycznie prowadzili dom publiczny, w którym zamierzali umieścić moją nową koleżankę. Na całe szczęście pojawiłam się w odpowiednim momencie. I myślę, że to właśnie to wydarzenie zbudowało naszą przyjaźń. Przyjaźń, no w sumie nie wiem, jak to ubrać w słowa, bo to nie była typowa przyjaźń. Ja po prostu z jakiegoś powodu czułam się za nią odpowiedzialna. Jak ta mama. No to być może dlatego, że zdecydowanie byłam znacznie czujniejsza i zdecydowanie psychicznie silniejsza, żeby chociażby uchronić nas przed czyhającym tuż za rogiem niebezpieczeństwem. Więc można powiedzieć, że zaopiekowałam się nią i uratowałam przed krzywdą, jaka mogła ją tam spotkać. Bo niestety, według mnie, ona była zbyt zagubiona, żeby zdać sobie sprawę z tego, w co się pakowała. Zachowywała się zupełnie jak gdyby nie miała żadnego celu w życiu, a tym bardziej jakichkolwiek planów na życie. Miałam wrażenie, że nie potrafiła decydować za siebie, dlatego silnie uzależniona była od drugiego człowieka i dlatego wierzyła wszystkim w to, co mówili. I zamiast popracować nad sobą, zabrać się za siebie, ona była zupełnie ślepo pochłonięta swoim wyglądem zewnętrznym. Była wręcz uzależniona od mocnego makijażu i zakupów. Czy miała pieniądze, czy ich nie miała. Większość inwestowała w wygląd zewnętrzny. Doczepiane włosy, rzęsy, paznokcie, sztuczna opalenizna. To wszystko kosztuje. Więc zdarzało jej się wydać pieniądze przeznaczone na rachunki, na przykład na włosy. Nowe włosy. Ale to nie koniec szokujących faktów. Jak też się okazało, ona miała małego synka, który mieszkał z ojcem, bo ona niestety nie była zdolna zajmować się własnym dzieckiem. Ale oczywiście nie przeszkadzało jej, że syn był z ojcem, rzadko go widywała. Bo sama dzięki temu miała więcej czasu na nowe romanse. Romanse z bogatymi chłopaczkami, którzy opłacali jej rachunki, kupowali ciuchy, dawali na drobne wydatki, czy też zabierali na wakacje. A ja, mimo tego, że faktycznie przerażało mnie, jak zachowywała się w stosunku do swojego dziecka, czy względem życia, czyli jakie prowadziła życie, nie chciałam się wtrącać. Zresztą twierdziła, że miała wszystko pod kontrolą. A czy faktycznie miała? Szczerze w to wątpię, ale to nie była moja sprawa. Mimo wielu różnic w charakterach i totalnie odmiennym podejściu do życia, z czasem nasze relacje chyba się pogłębiły. Bo od teraz spędzałyśmy razem coraz więcej czasu, raczej każdą wolną chwilę. W tygodniu na przykład, kiedy pracowałam, widywałyśmy się albo przed pracą, albo po pracy. Natomiast w wolne dni jeździłyśmy do centrum Londynu, gdzie chodziłyśmy do tych specyficznych klubów, o których wspomniałam w poprzedniej części. Czyli tych, gdzie wszyscy byli na ekstazie. Kupowałyśmy na przykład grama ekstazy na 2, po czym bawiłyśmy się do białego rana i tak zresztą spędzałyśmy większość weekendów. A tak szczerze mówiąc, nawet nie potrafiłabym sobie wyobrazić, że mogłybyśmy razem robić coś zupełnie innego. Bo z jej podejściem do życia nie widziałam raczej innych jak ta opcji spędzania czasu. Zresztą nie tylko z nią. W tamtym okresie miałam wrażenie, że dosłownie wszyscy znajomi byli zainteresowani jedynie imprezowaniem.
Nie wiem, czy to ze względu na jeszcze wtedy dość młody wiek, czy raczej na brak znajomości innej, jak ta rzeczywistości. Bo nikt nie był raczej zainteresowany pogłębianiem wiedzy, czy chociażby snuciem planów na przyszłość. Wszystkie rozmowy były raczej dość płytkie i bez większego znaczenia. No dobra, od czasu do czasu udało mi się faktycznie wysłuć jakąś reprymendę w czyimś kierunku, ale te większe przemyślenia raczej musiałam pozostawić sobie. Dość interesujące, ale z upływem czasu zauważyłam, że dragi nie działały na mnie już tak samo jak kiedyś i nie działały tak samo jak na innych. Bo byłam teraz znacznie odporniejsza na ich działanie. Ale to nie sprawiało, że zwiększałam dawkę. Bo teraz raczej moja uwaga zaczęła skupiać się na czymś innym. Bo tak obserwując zachowanie moich niezbyt poważnych znajomych, miałam poczucie, że jestem za wszystkich odpowiedzialna. A tym samym, że muszę dbać o nasze bezpieczeństwo, bo wszyscy byli zbyt rozproszeni. Więc kiedy na przykład poznawałyśmy nowych ludzi, najpierw upewniałam się, że mają dobre intencje i faktycznie nic nam nie grozi. A to zapewne ze względu na wcześniej wspomnianych kolegów. Z jakiegoś powodu, szczególnie w tamtych czasach, nie czułam potrzeby dbania o siebie, bo ja czułam, że zbyt mocno byłam potrzebna innym. A że nie przemawiały do nich moje wywody na temat życia i zdrowia, próbowałam chociaż uchronić ich przed jeszcze większymi problemami, w które niestety dość często nieświadomie się pakowali. Nie interesowały mnie również związki ani przelotne romanse. Ja po prostu poszukiwałam siebie i swojego celu. Natomiast ekstaza w pewnym stopniu uwalniała mnie od natarczywych myśli i nadmiernego analizowania, czy też konfliktu wewnętrznego, od którego poniekąd faktycznie uciekałam. Zresztą, jak już wspomniałam wcześniej, ludzie na ekstazie są przepełnieni radością i miłością, więc raczej nie było mowy o negatywnych emocjach, czy chociażby niebezpieczeństwie. Ale mimo wszystko wolałam zachować czujność i mieć wszystkich na oku. Na imprezy zazwyczaj jeździłyśmy ze znajomymi z restauracji, ale czasem też same. Tak szczerze mówiąc, na początku faktycznie lubiłam spędzać z nią czas. Zważając na to, że przez większość czasu spędzałam swój czas raczej w męskim towarzystwie, ona była dobrą odskocznią, powiedzmy, żeby chociażby poplotkować o kobiecych problemach. Dlatego właściwie dzięki tej znajomości między innymi zrozumiałam, że chyba zbyt mocno stawałam w swojej męskiej energii i powoli zapominałam, jak to jest nosić sukienkę. Natomiast z drugiej strony, z jej lekkomyślnością i naiwnością czułam, że byłam jej potrzebna i musiałam bronić jej przed tym złem, które, jak już wspomniałam, czyhało tuż za rogiem. Jeśli wiesz, o czym mówię. Bo jak już wspomniałam wcześniej, ona przyciągała do siebie problemy. A że ja nie lubię problemów, a w tym na przykład facetów, którzy myślą, że mogą tak po prostu wykorzystywać kobiety, to nauczyłam się bronić siebie, ale i tych słabszych, a w tym przypadku mojej koleżanki. Czułam, że miałam wystarczająco dużo siły, żeby wstawić się za każdym. Chyba właśnie to sprawiło, że ludzie nie wchodzili mi już w drogę. Zresztą teraz miałam już znajomości, więc jeśli potrzebowałam pomocy, miałam na kogo liczyć. Na przykład znajomi dealerzy, czy też inne typy spod ciemnej gwiazdy. Ja wiem, że to być może zabrzmi dziwnie, ale ci ludzie byli dla mnie zawsze uprzejmi i traktowali mnie jak członka rodziny. Więc jeśli zadajesz sobie pytanie, czy w zamian oczekiwali coś ode mnie,
to być może Cię zdziwię, ale nie, nigdy. Bo widzisz, ja nie oceniam ludzi za ich nieświadomie wyuczone zachowania. Patrząc na człowieka, ja widzę w nim więcej niż to, co powierzchowne. Ja widzę jego prawdziwą twarz. Być może właśnie dlatego nigdy nie miałam obaw przed żadnym człowiekiem. Poza tym nigdy nie donosiłam na nikogo, nikomu nie wchodziłam w drogę, nie szukałam problemów. A jeśli zauważyłam coś, czego być może nie miałam, czy nie powinnam była zauważyć, zachowałam to zawsze dla siebie. Uważam, że każdy samodzielnie powinien dostrzec własne błędy i wyciągnąć z nich lekcje. Zarówno ofiara, jak i sprawca. Więc nigdy nie ingerowałam, jeśli nie było takiej większej potrzeby. Bo użalanie się nad ofiarą nie pomoże im zapobiec ściąganiu na siebie kłopotów. Uwierz, że nieproszone kłopoty same nigdy się nie pojawiają. Z kolei pouczając sprawcę, doprowadzisz co jedynie do konfliktu między wami, który faktycznie może skończyć się różnie. Zapewne jak pamiętasz z poprzedniej części, wraz z koleżanką doszłyśmy do wniosku, że powinnyśmy razem zamieszkać. Przecież i tak większość czasu spędzałyśmy razem. Poza tym, dzieląc się kosztami, faktycznie obie mogłyśmy na tym zaoszczędzić. Niestety wspólne pomieszkiwanie dość szybko zamieniło się w totalny koszmar. Zacznijmy od tego, że odkąd zamieszkałyśmy razem, moja koleżanka nawet nie śmiała udostępnić mi w którejkolwiek z szaf miejsca, żebym chociażby mogła wypakować swoje ciuchy z kartonów. Druga rzecz, ona nie pracowała, bo utrzymywała się z benefitów na dziecko, które mieszkało z ojcem. Ale mimo wszystko nigdy nie potrafiła znaleźć czasu, żeby chociażby posprzątać mieszkanie. Więc w swoje wolne dni, albo jeszcze przed pracą, mieszkanie sprzątałam ja, bo nie lubię brudu. Poza tym w domu miałyśmy kota, którego nakarmiła, jeśli tylko pamiętała, żeby kupić mu karmę, natomiast jak zapomniało jej się kupić, to wypuszczała go na dwór, żeby najadł się odpadów ze śmietników. Kot również nie miał w domu swojej kuwety, więc niewypuszczony na dwór, na przykład wysikał się na klatce schodowej, gdzie była wykładzina. Więc wyobraź sobie smród. Jeśli natomiast został zamknięty w domu, to zdarzało mu się załatwić do pralki. No nie miał gdzie. Po czym ta, jak to zobaczyła, to go biła lub nie wpuszczała przez jakiś czas do domu. Koszmar. Na dodatek wszystkiego kot nie był ani zaszczepiony, ani odrobaczony, więc chodząc po śmietnikach do domu przynosił wszystko. A że od małego, kiedy jeszcze w miarę o niego dbała, jak o tym sama mówiła, przyzwyczajony był wchodzić do łóżka, to oczywiście robił to i teraz. Naprawdę żal mi było tego kota, ale to nie był mój kot, więc jedyne co mogłam zrobić, to zwrócić jej uwagę. Niestety na nic zdały się moje uwagi, bo z nią było jak grochem o ścianę. Do niej nie dochodziło zupełnie nic. Bo tak w trakcie tego wspólnego mieszkania faktycznie w końcu zrozumiałam, czym było to coś, co tak ukrywała pod makijażem i sztucznym uśmiechem. Ona chorowała na przewlekłą depresję. Z tym, że w jej przypadku objawiała się w totalnie innej formie. Ona po prostu kamuflowała się pod toną makijażu i żyła w przelotnych romansów, bo chciała, żeby wszyscy ją kochali, z tego względu, że sama nie kochała siebie. A że niestety miała strasznie ciężką energię, nikt nie wytrzymywał z nią dłużej jak tydzień, góra miesiąc. Natomiast nie znając własnych wartości, jedyne co potrafiła zaoferować drugiemu człowiekowi, to swoje ciało. Co więcej, przez swoją naiwność
przerażająco łatwo dawała się zmanipulować drugiemu człowiekowi. Natomiast równie przerażająco świetnie odgrywała rolę ofiary losu, po czym ściągała z potencjalnych partnerów ich energię i pieniądze. A ja dosłownie miesiącami próbowałam chyba już wszystkiego, żeby ją z tego wyciągnąć. Niestety miałam wrażenie, że im bardziej się starałam, tym bardziej popadała w narcyzm. Aż w końcu sama popadłam w depresję. Dosłownie udało jej się ściągnąć mnie do swojego poziomu, gdzie nie miałam ochoty nawet wstać z łóżka. Przez okres około 2 tygodni dosłownie przechodziłam przez piekło, bo każdej nocy, w sumie obie, miewałyśmy koszmary. A w tych koszmarach miałam poczucie, że walczę z jakimś wewnętrznym potworem, który nie daje mi spokoju. A przez nią jeszcze bardziej brakowało mi na to energii. Więc na jakiś moment wycofałam się z życia towarzyskiego, bo faktycznie potrzebowałam czasu na głębsze przemyślenia. I tak aż do momentu przebudzenia pod kościołem baptystów, kiedy to moje życie raptem uległo zmianie. Postanowiłam, że dam nam jeszcze jedną szansę i nie będę złościła się za jej nieodpowiedzialne zachowania. Po prostu miałam dużo empatii, dużo współczucia dla niej. Z tym, że już nie próbowałam jej zmieniać czy naprawiać. Zrozumiałam, że bez czyichś chęci i wkładu udzielanie pomocy jest zdecydowanie niemożliwe. Więc odpuściłam i w zamian tego skupiłam się na sobie. A że był to okres przejściowy między starą a nową pracą, jak już wspomniałam w poprzedniej części, wykorzystałam ten czas, żeby zapisać się na siłownię. Więc można powiedzieć, że depresja ustała dosłownie z dnia na dzień wraz z pojawieniem się nowej motywacji do działania. Szczerze mówiąc, byłam tak bardzo pochłonięta czy podekscytowana treningami, że absolutnie nie dopuszczałam do siebie negatywnych myśli, a tym bardziej ludzi. Tym samym zrozumiałam, jak bardzo istotnym jest robić dla siebie coś, co pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Bo kiedy w człowieku rodzi się motywacja, wzrastają jego siły witalne do tego stopnia, że jest w stanie odeprzeć najbardziej negatywne energie. Dlatego odkąd zaczęłam chodzić na siłownię, coraz rzadziej już uczestniczyłam w tych imprezach okolicznościowych. Po prostu czułam, jak z dnia na dzień traciłam zainteresowanie. Nie wiem, ale miałam jakieś takie poczucie, że dosłownie bez większego namysłu byłam w stanie przewidzieć, co wydarzy się danego wieczoru, jeśli pójdę na imprezę. I szczerze mówiąc, już mnie to nie bawiło. Nie lubię przewidywalnych sytuacji. Ale niestety nie mogę tego samego powiedzieć o mojej współlokatorce, bo ta chyba nigdy nie miała i nie będzie miała dość. Ale już mnie to nie interesowało. Przecież każdy ma swoje życie i zarządza nim według własnych upodobań. Dlatego odkąd zaczęłam nową pracę, coraz rzadziej już bywałam w domu i pasowało mi to. No to chociażby dlatego, że od teraz pracowałam w centrum Londynu. Więc podróż z Croydon zajmowała mi nawet do 2 godzin. Ale jak już powiedziałam, nie miałam z tym problemu, bo faktycznie wolałam spędzać czas poza domem, jak w nim. Więc długa podróż była doskonałym czasem na przemyślenia. Poza tym w nowej pracy poznałam zupełnie innych od dotychczas poznanych ludzi. Taka mała mieszanka ludzi z totalnie różnych stron świata. No fajni ludzie, naprawdę. W końcu poczułam świeżość. Przede wszystkim każdy pochodził z porządnego domu, więc był pełen manier. Podobało mi się również to, że każdy miał swoje odmienne zdanie i zupełnie inny pogląd na świat. Każdy miał jakieś pasje i z entuzjazmem o nich opowiadał, a to było zarażające. Dlatego nigdy nie spieszyło mi się do domu, bo w końcu miałam poważnych kompanów do dyskusji.
A uwierz, takie rozmowy naprawdę dodają skrzydeł. I poza tym byliśmy w podobnym wieku, więc naprawdę świetnie się dogadywaliśmy. Czułam po raz pierwszy od długiego czasu, naprawdę, że nie miałam powodu ani do narzekania, a tym bardziej zmartwień. Bo teraz wszystko działało już na moją korzyść. Dosłownie magia. Niestety sielanka nie trwała wiecznie, bo kilka miesięcy później zaczęłam mieć spięcia z menadżerem, teraz już w nowej pracy. Gość robił się totalnie, bardzo natarczywy i bezpodstawnie oceniał naszą pracę. Poza tym był bardzo chciwy i wykorzystywał nas do pracy ponad ustalone godziny, co nie było fajne. Często podczas na przykład największego ruchu potrafił stanąć mi za plecami i rzucał jakieś bezpodstawne komentarze albo chamskie komentarze. Czy też robił mi bałagan na barze, po czym zostawiał wszystko i tak bez posprzątania stwierdził, że to moja praca. Okej. Na dodatek rozpoczął się sezon letni, więc mieliśmy bardzo dużo przechodnich turystów, którzy siedzieli do późnych godzin wieczornych, bo on im na to pozwalał. Dlatego w domu pojawiałam się znacznie później niż dotychczas, przez co sypiałam po 4 godziny. Dosłownie nie było mnie całymi dniami, praktycznie nocami. Natomiast kiedy już wracałam zmęczona po całym dniu, to mało tego wszystkiego, zdarzało mi się zastać na przykład moją współlokatorkę z jakimś nowo poznanym kolegą, przez co nie mogłam nawet wypocząć. Choć na początku widziałam, że się przejmowała, powiedzmy. Kiedy raz powiedziałam, że okej, nic się nie stało, nie mam nic przeciwko, to ta już kompletnie pojechała po całości. I w domu miewałyśmy zupełnie nowych gości co drugi dzień. I nie żartuję. Poza tym po całym dniu pracy dojazdy zrobiły się naprawdę męczące. A to chociażby dlatego, że w trakcie podróży wielokrotnie musiałam zmieniać autobus. Bo niestety metro jeździło tylko do północy, więc kiedy kończyliśmy pracę po 12, zmuszona byłam wracać autobusem. A to automatycznie oznaczało przerwę w połowie trasy, czyli na Brixton, jednej z najdziwniejszych dzielnic Londynu, gdzie kręcili się przeróżni ludzie. Na przykład bezdomni, albo kompletnie ućpani i wykręceni ludzie, czy też dilerzy, którzy często kłócili się o rejony. Co więcej, policja rzadko się tam pokazywała, więc żeby nie zarobić w łeb i nie stać się czyjąś ofiarą, zawsze okazywałam każdemu szacunek. Miałam pół godziny postoju, więc wiesz, na przystanku często bywałam sama. Więc myślę, że nie miałam innego wyjścia, jak po prostu się z nimi zapoznać. Poza tym moja teoria jest taka: nie okazuj strachu, lecz zainteresowanie. Bo każdy do jakiegoś stopnia lubi być w centrum uwagi. Bynajmniej rozmawiając z innymi dajesz im uwagę, a tym samym okazujesz szacunek i pokazujesz, że ich nie oceniasz. Zresztą okazali się być całkiem sympatycznym towarzystwem. Przynajmniej czas szybciej upływał, a ja budowałam swoją pewność siebie i wewnętrzną siłę. W końcu dostałam dzień wolny od pracy. I nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu dałam namówić się swoim dawnym znajomym z pracy na wspólną imprezę. Tym razem miał być to zwykły wypad do jednego z lokalnych klubów. A że faktycznie długo nie piłam alkoholu, chyba z dawnego nawyku wypiłam aż 2 butelki owocowego wina. Wiesz, było lato, gorąco, rozmowa jak nigdy się kleiła, faktycznie fajnie się bawiliśmy, więc nawet nie wiem kiedy, ale sama wypiłam 2 butelki. I na początku nic nie czułam, bo dużo tańczyliśmy. Natomiast jak już mnie siekło, to pamiętam tylko tyle, że chciałam po cichu wymknąć się z imprezy i pójść do domu. Mieszkałam około 20 minut drogi pieszo od tego klubu, więc myślę, że z pewnością trafiłabym bez problemu.
mogło się zakończyć. Ale niestety tak się nie zakończyło. Bo spotkaliśmy innych znajomych. Znajomych, z którymi kiedyś brałam ekstazę i jeździłam do centrum Londynu. Natomiast odkąd wszystko zmieniło się w moim życiu, nie utrzymywałam z nimi kontaktu. A to chyba im się nie spodobało. Więc zaprosili nas na domówkę, jak za dawnych czasów, a ja odmówiłam. No, nie miałam ochoty iść tam, ale to nie wystarczyło. Poczułam presję, bo nie pozwalali mi iść do domu. Powiedzieli, że mam iść z nimi. No i nie odpuszczali. Więc po długich namowach zgodziłam się i poszłam z nimi. Faktycznie ledwo mogłam się wysłowić, ale pamiętam wszystko z tamtego wieczoru. Więc kiedy znaleźliśmy się w ich domu, które dzieliło 3 chłopaków, na miejscu było już około 10 osób. Wszystkie znane twarze. Nawet bardzo dobrze znane. Od razu widać było, że każdy z nich coś brał. Natomiast ja myślałam tylko jedno. Żeby jak najszybciej się stamtąd wywinąć, więc kiedy tak stałam w kuchni i rozmawiałam z przewijającymi się osobami, jeden z nich podał mi drinka, więc pomyślałam, okej, jeden drink, szybko wypiję i tyle. Powiem tak, nigdy wcześniej nie zdarzyło się tam nic, co byłoby zrobione wbrew czyjejś woli. Jeśli chciałeś, to piłeś, jeśli miałeś ochotę, dobrałeś kokainę, ekstazę, paliłeś zioło, cokolwiek. Faktycznie nikt trzeźwy nigdy nie był, ale nie było jakichkolwiek dziwnych czy niebezpiecznych sytuacji. Każdy szanował każdego, więc powiedzmy, że można było im zaufać. Poza tym znaliśmy się wystarczająco długo, bo ponad 2 lata. I przez długi okres nawet uważałam ich za tych bliższych znajomych, powiedzmy. Dlatego, kiedy podali mi drinka, to po prostu go wzięłam. Pomyślałam sobie tak, wypiję i tak już jest późno, każdy jest zajęty, więc da mi się wyjść niezauważoną. Niestety tak się nie stało, bo dosłownie chwilę później, kiedy skończyłam pić drinka, czułam powoli, jak odbierało mi nogi. Najpierw nogi, a później już całe ciało. Więc dosłownie ledwo zdążyłam dojść do drugiego pokoju, gdzie nikogo nie było, usiadłam na łóżku i czułam, jak odpływam. Dosłownie traciłam kontrolę nad swoim ciałem. Nie miałam siły stanąć na nogi. W dodatku ilość wypitego wcześniej alkoholu na pewno jeszcze bardziej pozbawiła mnie trzeźwości umysłu. Wiem, że tego stanu nigdy wcześniej nie doświadczyłam i byłam bardziej niż przekonana, że to mogło być GHB, czyli substancja obezwładniająca znana jako pigułka gwałtu. No więc nie byłam w stanie się ruszyć, ale mimo wszystko jeszcze zachowałam świadomość, bo spostrzegłam, że do pokoju dosłownie chwilę później weszła jakaś postać. Na całe szczęście był to mój dobry kolega z byłej pracy, ale coś z nim było nie tak. Zauważyłam, że zachowywał się podobnie jak ja, więc jemu najwidoczniej też to dosypali. Pamiętam tylko, że usiadł obok mnie na drugim końcu i zgasł jeszcze szybciej ode mnie. Nawet nic nie powiedział. Natomiast ja nie wiem na jak długo, ale też straciłam przytomność. A ocknęłam się, kiedy poczułam, że siedzenie zrobiło się mokre. Z trudem udało mi się otworzyć oczy i zobaczyłam kolegę, który nieprzytomny po prostu się zmoczył. Próbowałam go wybudzić, ale nie było mocnych. Totalnie nie kontaktował. Zresztą, patrząc na niego, dziwiłam się, że sama w ogóle się wybudziłam. Natomiast kiedy próbowałam się podnieść, zdałam sobie sprawę, że jeszcze nie odzyskałam pełnej kontroli nad swoim ciałem. Więc na czworaka doczołgałam się do drzwi i kiedy je otworzyłam, w mieszkaniu była totalna cisza. Na zewnątrz było już jasno, natomiast większość ludzi zniknęła. Kiedy zajrzałam do drugiego pokoju, druga część leżała wszyscy na kupie, poskładani w pół na jednym łóżku i nikt nawet nie zareagował.
I tak patrząc na nich, raptem uderzyła we mnie potężna złość, która automatycznie dodała mi siły i podniosła mnie z tej podłogi, po czym krzykiem wybudziłam wszystkich, bo koniecznie chciałam dowiedzieć się, co to wszystko miało znaczyć. Jaki był tego cel? A ci po prostu zaczęli się śmiać, mówiąc, że przecież świetnie się bawiliśmy. O co mi chodzi? Co, ja nie pamiętam? Po czym dali mi do zrozumienia, że między nami do czegoś doszło. W pierwszej chwili miałam ochotę ich zabić. Wszystkich. A że faktycznie nie miałam zbyt dużo siły i nie chciałam już na nich patrzeć, zabrałam się i po prostu wyszłam bez słowa. W drodze powrotnej do domu strasznie plątały mi się nogi, a że byłam bardzo osłabiona, wiedziałam, że jeśli szybko nie znajdę się w domu, to zemdleję gdzieś za rogiem. To był zdecydowanie jeden z najgorszych dni w moim życiu. Po powrocie do domu okazało się, że byłam sama. Może nawet i lepiej. Więc resztkami sił przygotowałam sobie kąpiel i położyłam się w wannie. I kiedy tak leżałam, powoli dochodziło do mnie, co tam się wydarzyło i co więcej mogło się wydarzyć, gdyby nie to, że w porę się ocknęłam. Bo nic nie wskazywało na to, że doszło do gwałtu. Ale mimo wszystko wstyd mi było za to, że dałam się namówić na tą domówkę i że nie odmówiłam bardziej stanowczo. Szczerze mówiąc, nie chciałam z nikim o tym rozmawiać, bo w rzeczywistości wina w tym wszystkim była jedynie moja. Mogłam tyle nie pić, mogłam wrócić do domu od razu, a ja zrobiłam na odwrót. Dlatego pretensje mogłam mieć tylko do siebie. Więc teraz już po fakcie, jedyne co mi pozostało, to wypłakać się i wyciągnąć lekcje z tego doświadczenia. I tak też zrobiłam. Następnego dnia, w poniedziałek, poszłam na badanie lekarskie i dzięki Bogu faktycznie potwierdziły się moje przypuszczenia. Do niczego na szczęście nie doszło. Ale sama myśl o tym, że mogło, sprawiła, że czułam się okropnie. Wstyd mi było przed samą sobą, ale wiedziałam, że użalanie się nad sobą w niczym nie pomaga. Więc musiałam zebrać się do kupy i zastanowić nad swoim postępowaniem. Obiecałam sobie, że już nigdy więcej nie dotknę jakichkolwiek narkotyków, choćby w najmniejszej dawce. Natomiast wszystkich znajomych z Croydon poblokowałam i pousuwałam numery. Chciałam się odciąć już na zawsze. To była dla mnie wielka przestroga i tym razem nie chciałam, żeby sytuacja kiedykolwiek się powtórzyła. Bo kto wie, czy drugim razem miałbym tyle samo szczęścia. I choć bardzo chciałam zapomnieć o tym wydarzeniu, jedna rzecz wciąż nie dawała mi spokoju. Chciałam wiedzieć, dlaczego ludzie, z którymi znałam się, zdawałoby się, że bardzo dobrze, posunęli się do takiego czynu. I kiedy tak próbowałam poskładać wszystko w jedną całość, zrozumiałam, że to była zazdrość i zawiść jednego z chłopaków. Pamiętam, że szczególnie ten jeden z całej trójki wielokrotnie napastował mnie swoimi propozycjami, a ja zawsze obracałam to w żart i go ignorowałam. I to mu się nie podobało. I kiedy przestałam się z nimi widywać i jeździć na wspólne imprezy, na pewno pomyślał, że uważam się za lepszą od nich, bo ja już nie chcę nic dotykać, żadnych narkotyków, jeździć po imprezach. Bo faktycznie zdarzyło mi się wiele razy napomknąć, że tego typu imprezy już mnie nie bawią. Poza tym oni faktycznie mieli problem z nadużywaniem, a jeden z nich był właśnie tym, który wylądował w szpitalu psychiatrycznym, więc chciałam się odizolować. Poza tym fakt tego, że przestałam się z nimi widywać i odbierać telefony, myślę, że sprawił, że chcieli się odegrać. No cóż, na pewno dali mi niezłą lekcję. Być może Cię to zdziwi, ale długo nie nosiłam w sobie gniewu.
dłużej odczuwałam wstyd i żal do siebie za to, że wpakowałam się w takie znajomości. I to, że musiałam doprowadzić do takiej sytuacji, żeby w końcu wyciągnąć wnioski i nauczyć się swoich lekcji. Bo faktycznie z jednorazowego spróbowania dałam się wciągnąć w serię takich prób, testując różne substancje. Doskonale wiedząc, do czego to prowadziło. Przecież czułam, że moje zachowanie się zmieniało. Z radosnej i zawsze uśmiechniętej dziewczyny stałam się zamkniętą w ochronnej skorupie sarkastyczną postacią, która dla rzekomej zabawy upijała się i testowała różne dragi, uciekając od tego, czego nie rozumiała. Przykre, ale prawdziwe, że często udajemy kogoś, żeby się dopasować. No i wieża musiała się w końcu zburzyć. Przyznam, że i tak długo znosiłam zachowania mojej współlokatorki. Ale nie potrafiłam już dłużej milczeć. Raz ta sytuacja z kotem, o której wspominałam w poprzedniej części. Natomiast druga sytuacja, któregoś dnia sprzątając mieszkanie, zauważyłam otwarty list, który przypuszczam próbowała przede mną ukryć. Niestety, ciekawość wygrała, a może stety. Więc otworzyłam go i nie mogłam uwierzyć w to, co przeczytałam. Okazało się, że koleżanka od miesięcy zalegała z opłatami, gdzie płaciłam jej na czas. Do tego stopnia, że dostała nakaz eksmisji. A że mieszkałam razem z nią, to oczywiście dotyczyło to i mnie. Więc kiedy wróciła do domu, zapytałam tylko jedną rzecz. Kiedy zamierzała mi o tym powiedzieć? Już miałam dość złości i jakichś kłótni, po prostu zapytałam tylko to. Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Jej beztroskie podejście do życia i wymówki, które kompletnie nie miały sensu. Dosłownie żal było poświęcać energię na rozmowę, która doprowadzała donikąd. Dlatego zapytałam tylko to, a ona i tak nic nie odpowiedziała. Oczywiście też nie skontaktowała się z komornikiem, bo nie mówiła dobrze po angielsku, więc już więcej pytań nie zadawałam, nie zwlekając, zrobiłam to ja. Bo według listu, który nie był pierwszym ostrzegającym, miałyśmy opuścić mieszkanie za 2 dni. Na całe szczęście komornik okazał się być wyrozumiałym człowiekiem, co jest cudem, i dał nam kolejne 7 dni na znalezienie nowego lokum. No muszę przyznać, że to było mimo wszystko szczęście w nieszczęściu, bo faktycznie nie chciałam już z nią mieszkać. Niestety problem był taki, że nie miałam dokąd pójść. Ale znowu wydarzyło się coś, co spadło na mnie jak ten grom z jasnego nieba. Spotkałam się z przyjacielem, czyli synem poprzedniego szefa. I akurat trafiłam na jego ojca. Od słowa do słowa wspomniałam o swojej sytuacji z mieszkaniem, ale i o męczących dojazdach do pracy w centrum Londynu. A ten z uśmiechem zapytał, czy nie chciałabym pracować w jego nowo kupionej restauracji, która jest poza Londynem, w zacisznym miejscu w samej naturze. Co więcej, oznajmił, że nad restauracją jest motel i ma jeszcze kilka wolnych pokoi za niewielką cenę. Długo nie myślałam. W sumie to od razu byłam przekonana, że przyjmę jego ofertę, ale mimo wszystko chciałam najpierw zobaczyć to miejsce, żeby mieć pewność, że nie pakuję się w kolejne kłopoty. W wolny od pracy dzień pojechałam na spotkanie z byłym szefem i jego żoną i przyznam, że zarówno okolica, jak i sama restauracja od razu mnie oczarowały. Mieli rację. Przede wszystkim budynek znajdował się zaraz przy wjeździe do lasu. Natomiast w samym sercu lasu był przepiękny punkt widokowy, który faktycznie przekonał mnie do natychmiastowej przeprowadzki. Poza tym restauracja znajdowała się dosłownie jakieś 10 minut drogi samochodem od miejsca, w którym obecnie mieszkałam. Ale fakt tego, że okolica miała zupełnie inny krajobraz, miałam wrażenie, że faktycznie byłam gdzieś poza Londynem, tak jakby na wsi.
Więc przyjęłam ofertę. Natomiast pracę w centrum zakończyłam po 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia. I to by było na tyle z pracą w centrum. Szczerze mówiąc, już straciłam rachubę, więc powiedzmy, że po raz kolejny już rozpoczynałam zupełnie nowy etap w swoim życiu. I tak prawdę mówiąc, chyba już przywykłam do ciągłych zmian. Z tym, że tym razem dodatkowo odcięłam się również od totalnie wszystkich ludzi, których do tej pory zdążyłam poznać. Jedyne znane mi twarze, które wciąż widywałam, to rodzina mojego szefa. Ale nie cała. Postawiałam ultimatum, że będę tam pracować, jeśli nigdy nie będę musiała widywać jego brata. Czyli byłego menadżera, którego znasz z poprzedniego epizodu. I tak też było. Dostałam od życia kolejną szansę rozpoczęcia wszystkiego na nowo. Więc nie zastanawiając się długo, po raz kolejny postanowiłam postawić wszystko na jedną kartę i zaryzykować. Czy kiedykolwiek pożałowałam tej decyzji? Absolutnie nie. Powiem Ci nawet więcej. To była jedna z najlepszych decyzji, które w życiu podjęłam. Bo to właśnie to miejsce w końcu wyprowadziło mnie na prostą. Ale o tym dowiesz się już w następnym odcinku, w którym opowiem Ci o tym, jak medytacja już na zawsze odmieniła moje życie. Dowiesz się również, czym w ogóle jest medytacja, jakie są jej rodzaje oraz dlaczego powinniśmy włączyć ją do swojej codziennej rutyny. Zatem już teraz zapraszam Cię do oglądania każdej kolejnej części, bo teraz już prawdę mówiąc, wielkimi krokami zbliżamy się do tych najważniejszych epizodów. Epizodów, które chcesz i wiem, że musisz koniecznie obejrzeć. Wracając do pytania, które zadałam na początku swojej opowieści. Czy znasz lepszy sposób, aby nauczyć się siebie i życia, jeśli nie poprzez drugą osobę i wspólne doświadczenia? Osobiście uważam, że tylko poprzez drugiego człowieka możesz dowiedzieć się całej prawdy o sobie. Bo każdy człowiek, który staje nam na drodze, jest tak naprawdę odbiciem lustrzanym tego, kim chcemy lub nie chcemy być. Ale również z czym być może mamy problem i nad czym powinniśmy popracować. Wchodząc w interakcję z drugą osobą poprzez ich zachowanie, również możemy spostrzec przerzucane przez nas uczucia. Kiedy ja krzyczę, Ty również podnosisz głos. Kiedy ja się boję, Ty, odpychając mnie, pozwalasz mi zamknąć się w swojej strefie komfortu. Kiedy mam problem z zaufaniem, Ty zrobisz wszystko, żeby mnie w tym utwierdzić. Drogi widzu, nie ma złych ludzi. To ich zachowania są złe, a wynikają z niewyjaśnionego konfliktu wewnętrznego i nieświadomego powielania negatywnych wzorców. Widzisz, życie na Ziemi być może nie jest łatwe, ale jest to jedyne miejsce, które daje nam możliwość duchowego rozwoju. Dlatego wszystkie wydarzenia w Twoim życiu niosą za sobą lekcje. Jeśli nie rozumiesz tego i nie chcesz widzieć powielanych przez siebie błędów, będziesz automatycznie manifestować więcej różnego rodzaju ciężkich doświadczeń i tak dopóki nie nauczysz się swoich lekcji. Czy jeszcze nie zauważyłeś, że pewne sytuacje mimo zmiany otoczenia wciąż się powtarzają? Na przykład każdy związek kończy się szybkim rozstaniem. Trafiasz na znajomych niegodnych zaufania. Spotykasz się z brakiem szacunku lub manier. Mogłabym wymieniać w nieskończoność, bo takich przykładów są tysiące albo i miliony. Dlatego uwierz, kiedy mówię Ci, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, ma swój cel i za nic
Nie powinniśmy obwiniać za swoją krzywdę innych ludzi, bo to my sami nieświadomie ściągamy na siebie problemy. Wystarczy, że dostrzeżesz powielane przez siebie negatywne wzorce czy zachowania, po czym zrozumiesz, że ci szkodzą. I zamiast szukać wymówek, po prostu oducz się ich, póki nie jest jeszcze za późno. Natomiast następnym razem, kiedy po raz kolejny spotka cię niemiłe doświadczenie, nie szukaj winnego. Zamiast tego zastanów się, dlaczego cię to spotkało i jakiej lekcji miałbyś się z tego nauczyć. A zapewniam cię, że z takim podejściem znacznie łatwiej będzie ci kroczyć przez życie. W końcu życie jest pełne niespodzianek, a to, czy będą one na naszą korzyść, czy też nie, zależy wyłącznie od nas. Drogi widzu, poprzez własne doświadczenia zrozumiałam, że to właśnie od nas samych zależy, jak potoczy się nasze życie. Przecież nie musiałam pomagać tej dziewczynie. Przecież nikt nie mówił mi, że mam wziąć za nią odpowiedzialność. Przecież wiedziałam od początku, z czym mam do czynienia. A jednak, mimo wszystko, chciałam jej usilnie pomóc. To ja pozwoliłam, żeby ściągała ze mnie energię, chociażby przeprowadzając się do niej. I to właśnie to nazywamy toksyczną relacją. Kiedy ludzie uzależniają się jeden od drugiego. Kiedy jeden próbuje usilnie zmieniać drugiego, natomiast drugi ciągnie go za sobą w dół. Toksyczną relacją jest też relacja, w której jedna osoba namawia i przekonuje do czynienia zła tą drugą osobę. Na przykład mówiąc, spróbuj, będzie fajnie. To ci nie zaszkodzi. Daj spokój, przecież od jednego razu się nie uzależnisz. Nie bądź miękki. Więc jeśli mówimy o narkotykach, przecież mogłam jedynie spróbować i po jednym razie odpuścić. Żyć własnym życiem i nie naśladować innych. Ale ja, totalnie zaślepiona, chciałam wpasować się w tłum, bo wydawało mi się, że nie mam innego wyjścia. Ale to nie są jedyne wnioski, jakie wysnułam z tych wydarzeń. O czym przekonasz się w późniejszych epizodach. Bo jak też sam zobaczysz, wspomnień nie da się usunąć. One pozostają z nami już na zawsze. Mam nadzieję, że to nagranie zmotywowało cię do refleksji nad własnym systemem przekonań, a dzięki temu jesteś w stanie spojrzeć na swoje życie z totalnie innej i być może nowej perspektywy. Drogi widzu, życzę ci wytrwałości, cierpliwości i dużo siły w dążeniu do odnalezienia własnej prawdy. No i jeśli podobało ci się to nagranie, to oczywiście poproszę o kciuka w górę i podzielenie się linkiem z rodziną czy znajomymi. Natomiast jeśli jeszcze nie subskrybowałeś do mojego kanału, to proszę zrób to już teraz, a tym samym pomożesz mi rozbudowywać ten kanał i sięgnąć jeszcze większej publiczności. No i oczywiście zawsze będziesz poinformowany o wszelkich nowościach, jakie pojawią się na kanale. A tymczasem serdecznie pozdrawiam i dziękuję raz jeszcze i do następnego razu. Hej!